Czasem to są niezwykłe Dubaje, Szanghaje albo Hongkongi czy inne Nowe Jorki, a czasem to jest po prostu zwykła łąka i trawa. Miejsce tak naprawdę nie ma znaczenia, bo chodzi o to, żeby była historia. Więc będzie historia i zapraszam. Moi drodzy, w tym miejscu się już spotkaliśmy. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to mnie tutaj teleportacją wyobraźniową przeniosło. Więc witam z powrotem w tym urokliwym miejscu. Jakby ktoś się zastanawiał, to jestem na Opolszczyźnie. W bardzo urokliwych miejscach. Chciałbym Wam tutaj opowiedzieć pewną historię. Dzisiaj nie będzie tak montażowo i zdjęciowo jak w ostatnim odcinku, dlatego że czasem te nasze odcinki będą jakoś takie bardziej, myślę, atrakcyjno skomplikowane, a czasem będą bardzo proste. Najważniejsza w nich zawsze jest historia i dlatego chciałbym, żebyście posłuchali po prostu historii, którą dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. Otóż, jaka historia? Całkiem niedawno mieliśmy zesłanie Ducha Świętego, jak pewnie kojarzycie, jakieś 1,5 tygodnia temu. I przypomniała mi się w związku z tym zesłaniem Ducha Świętego pewna historia, która mi się wydarzyła. Będzie dosyć absurdalna, ale która jakby, no właśnie, bardzo mi, że tak powiem, kontynuuje to, co Wam mówiłem w poprzednim odcinku tego śmiesznego vloga i chciałbym, żebyśmy to pociągnęli. Jaka historia? Mianowicie, to się wydarzyło jakiś prawdopodobnie rok chyba temu, kiedy było zesłanie Ducha Świętego, na tym zesłanie Ducha Świętego byłem w Krakowie. Tak się wydarzyło, to była chyba pierwsza od, nie wiem, 15 lat noc zesłania Ducha Świętego w moim życiu, gdzie nie byłem na żadnym czuwaniu, na żadnych rekolekcjach i tak dalej. I miałem tą noc, sobotę na niedzielę, podczas której zawsze normalnie w życiu po prostu coś się wielkiego działo, miałem nic. Mieszkałem wtedy, w sensie tą jedną noc spędziłem w takim bloku w Krakowie na Ruczaju. Tam u takich przyjaciół spałem. Tu jest dokładnie ten blok, o którym mowa, w którym spałem. I to był taki wieczór, taki najzwyczajniejszy wieczór świata. W takim sensie, no blok na Ruczaju, balkon, widok z balkonu i tyle. Była jakaś 22 z kawałkiem, jakoś przed 23. I tak sobie nawet myślałem, kurde, może bym pojechał na jakieś czuwanie, bo wiem, że wtedy u Dominikanów było u nas, u braci w Krakowie jakieś czuwanie, ale mówię, będę jeździł, będę się modlił, nie pojechałem. I wziąłem, kochani, różaniec i poszedłem się przejść z tym różańcem, że tak powiem, po kawałku świata, czyli po tym Ruczaju. I jeżeli tam kojarzycie, może w okolicach ulicy Lipińskiego i tam, nie pamiętam jaka jest tam obok, jest taki kościół, to jest kościół z zesłania bodajże Ducha Świętego. A tutaj dokładnie, jak popatrzycie, jest ten kościół, o którym mowa, kościół zesłania Ducha Świętego na Ruczaju. I zobaczyłem, że się w środku świeci, pomyślałem, może coś się dzieje. Lekko padał deszcz, więc miałem kaptur założony na głowę, podszedłem do drzwi i zobaczyłem, że w środku jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, ale jakoś tak nie chciałem wchodzić, więc uklęknąłem sobie. Przed drzwiami tam były takie drzwi przeszklone, więc przed tymi drzwiami uklęknąłem no, na zewnątrz. Trochę mi tam padało na głowę, więc założyłem kaptur i tak klęczałem tam w tym kapturze. I w pewnym momencie, bo jakaś już przed 23, jakaś dziewczyna, młoda jakaś taka dziewczyna wchodziła, w sensie przechodziła obok mnie i wchodziła do kościoła. No i mnie zobaczyła, chwyciła za klamkę i potem się cofnęła jeden krok. Widocznie to jakiś taki jej katolicki aktywizm kazał mnie zagadać. Pewnie pomyślała, no jakiś tam żul klęczy przed kościołem, boi się wejść, no bo taki w kapturze tam siedziałem. Rzeczywiście mogłem wyglądać trochę dziwacznie. No i pani tak na mnie spojrzała, dotknęła mnie chyba nawet za ramię i mówi, proszę pana, ale można wejść do środka, zapraszamy, można się pomodlić. I ja wtedy spojrzałem na nią, absolutnie nie miałem bladego pojęcia, co mam jej powiedzieć, no bo co mam jej powiedzieć. I tak jej odpaliłem, tak po prostu, mówię, ale wie pani co, mnie tu jest tak strasznie dobrze, proszę mnie tu zostawić. No i ona na mnie spojrzała, pewnie sobie myślała, matko, pewnie jeszcze jakiś pijany. No i zostawiła po prostu żula i menela na zewnątrz, weszła do środka i poszła się pomodlić. W ogóle, jeżeli ta pani ogląda, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Tamten żul rok temu to byłem ja pod kościołem. I moi drodzy, wtedy jak tam tak sobie klęczałem w tym deszczu, deszcz mi padał na głowę i sobie myślałem o tym zdaniu, które powiedziałem, czyli, że jest mi tutaj tak strasznie dobrze, to sobie myślałem, przecież właśnie o to chodzi, że tak powiem, w zesłaniu Ducha Świętego. I o to chodzi w ogóle w doświadczaniu Boga. Że tam, gdzie jesteś, w tym miejscu, w którym jesteś, to, co się z Tobą dzieje, no to, że On właśnie tam jest.
Ale to nie był koniec jeszcze, wiecie, bo potem się wydarzyło jeszcze trochę takich absurdalnych rzeczy, które mnie się często wydarzają. W takim sensie poszedłem, jak tam chwilę poklęczałem przed tym kościołem, to poszedłem się jeszcze przejść kawałek dalej, tamtym ruczajem. I słuchajcie, miałem taką po prostu serię, a właśnie, to zapomniałem powiedzieć, kurde, ja nie umiem opowiadać historii. Jak tylko wstałem tam z tej posadzki, to oczywiście od razu w mojej głowie się zrodziło takie coś, ale Seczyku, jakoś sobie wymyślasz, że jest Ci tu dobrze, że po prostu masz doła, ale teraz próbujesz sobie to jakoś tam uzupełnić, że może doła nie masz. I słuchajcie, szedłem i nagle zobaczyłem, była tam taka, jak to się nazywa, małpka, w sensie taki sklep, nie? Który jest otwarty od 6 do 24. I ja tam do tej małpki, przechodziłem po prostu obok niej i taka myśl mi oczywiście do głowy przyszła, o widzisz, mówi, od 6 do 24, czyli jest kilka takich godzin, konkretnie 6, kiedy wcale, że tak powiem, Pana Boga z Tobą nie ma. Że to nie jest tak, że jest z Tobą wszędzie, w każdym miejscu i tak dalej. Ja wiem, że to jest absurdalne, co ja Wam mówię, ale no, ja mam taki rozum, że jak zobaczyłem tam po prostu te godziny w tej małpce, to sobie pomyślałem, kurde, Pan Bóg nie zawsze jest. I słuchajcie, nie uwierzycie. Idę po prostu 2 kroki dalej, tam zaraz obok tej małpki jest przystanek. I na tym przystanku jest taka wielka, teraz już nie ma. Tu jest właśnie ten przystanek, tylko że już nie ma tej reklamy, o której mowa, bo są jakieś inne pozmieniali. Ale to było tu. Jest taka wielka reklama i na tej reklamie było napisane darmowe rozmowy bez limitu całą dobę. I słuchajcie, to jest dokładnie to. W sensie ja wiem, że to głupie jakieś tam reklamy, po prostu telefonie komórkowe albo te małpki, nie? Ale ja sobie wtedy już uświadomiłem, rok temu, w tą noc zesłania Ducha Świętego, wiem, że to żadne odkrycie, ale to dla mnie jest bardzo odkrywcze. Tu, gdzie jestem, w tym miejscu, gdzie jestem, taki, jaki jestem, tutaj, gdzie się wydarza moje życie, tutaj jest ze mną Pan Bóg. Tutaj zawsze w tym miejscu, jak zawsze sobie o tym myślę, to mi się przypomina Mojżesz w tym krzaku, w sensie w tym spotkaniu z krzakiem gorejącym. Na pewno pamiętacie. Tam Pan Bóg mówi do niego takie słowo: zdaj mi sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. My zawsze o tym myślimy, takie mam przekonanie, że chodzi o tą ziemię świętą, bo tam Pan Bóg jest. Uwaga, na pewno też, ale jestem przekonany, że Pan Bóg to mówi do Mojżesza w taki sposób: Mojżesz, tu gdzie jesteś, tu jaki jesteś, w tym Twoim miejscu życiowym. A on tam był naprawdę w niezawisłym miejscu życiowym. Miał 80 lat i absolutnie nic mu się w życiu nie udało. Był totalnym nieudacznikiem. I Pan Bóg mówi: to jest święte. To, gdzie jesteś, jest święte. Moi drodzy, to, gdzie ja tutaj teraz siedzę, właśnie tutaj, w tej trawie, dla mnie to nie jest jakieś specjalne miejsce. Ja jestem miejskie zwierzę, ja uwielbiam miasta, ja uwielbiam, jak się dzieje, jak jest hałas, jak jest smród spaliny i w ogóle jak jest ekstra. Ja się męczę w trawie. Ale Pan Bóg mi mówi: Adaś, tutaj w tym miejscu jestem z Tobą. Tutaj w tym miejscu ogarniam Cię. Tutaj w tym miejscu możesz mnie doświadczać i nie potrzebujesz nic, żeby mnie naprawdę, ale to naprawdę doświadczyć właśnie tutaj. Słuchajcie, to o to chodzi. To chodzi o to, żebyście, jak teraz tego oglądacie, gdziekolwiek tam siedzicie, cokolwiek robicie, w jakimkolwiek jesteście miejscu, w jakiejkolwiek jesteście sytuacji, czy jesteście w sytuacji beznadziejnej, cudownej, fantastycznej, czy też może totalnie po prostu tragicznej, właśnie tutaj Pan Bóg wyciąga swoją rękę i kładzie ją na waszych głowach. Właśnie tutaj Pan Bóg z wami jest. Właśnie tutaj chce wam okazywać swoją czułość, dobroć, swoją miłość i nie potrzebujecie nic, absolutnie nic, żeby na to zasłużyć, żeby to przywołać, żeby to nie wiem, co tam z tym zrobić. Tutaj Go macie, rozumiecie? Właśnie teraz, właśnie tutaj, właśnie w tej chwili On do Ciebie chce przychodzić.